Tak to właśnie bywa, jak się oddaje samochód daleko do warsztatu. Trzeba z walizką mieć. No, tył wyje jak prawdziwa taksówka, nie? Jak 100 i jak 124. Witam w kolejnym odcinku Projekt Czarnula. Za chwilę zobaczycie obiecany materiał z odbioru samochodu od Darka. Tam pokrótce opowiemy, co było zrobione. Generalnie dużo w zawieszeniu i tylnym i dużo w układzie hamulcowym. Poza tym, co? Chciałbym Wam też powiedzieć, że to jeszcze nie koniec tych wszystkich remontów na ten sezon, ponieważ jak widzicie sami, samochód trochę nierówno stoi. Przód za nisko, tył za wysoko, więc to jeszcze będzie ogarnięte w tym sezonie, ale to zobaczycie w następnym odcinku. Auto się prowadzi bardzo świetnie, pięknie, pokonuje zakręty. Dużo jest tutaj takich serpentyn i fajnych odcinków drogi, także polecam. Trzeba tylko trochę zjechać z autostrady. A ja, no cóż, jeszcze raz zapraszam Was na ten krótki materiał z odbioru i jeszcze bonusowy materiał na końcu odcinka dla wytrwałych, więc zapraszam. A ja co? A ja wsiadam w samochód i jadę dalej. Dzisiaj jest niedziela wielkanocna, więc życzę Wam smacznego jajka. I o, pieniądz się sypie, oczywiście wszystko z kieszeni się wysypało. No, ale to już... To będzie na wytnie, to się wytnie. Także jedziemy do domu. Na razie. No to druga część tego przygody, nie? Teraz odbiór, jak zwykle. Rok temu był odbiór blacharki, teraz jest odbiór ogarnięcia taki mechaniczny, nie? Te hamulce trzeba było w końcu trochę ogarnąć i... Trochę. Nie wiem od czego zacząć, no ale... To, pokaż mi tutaj może coś, co tam psiknąłeś. Potocznie powiemy sobie wprost, tak jak facet facetowi, tak? Idziemy w kanał. Idziemy w kanał. Idziemy w kanał? No to oglądamy. Pokaż tego biteksu, co tam zapsikołeś te wszystkie. Zapsikałeś. Słuchaj, Patryk, przede wszystkim najważniejsza rzecz. Całe sanki zjechały na dół. Oczywiście nie wiem, czy kamera będzie to chwytać, ale to tam najwyżej ze spokojem powiesz co i jak. Sanki zjechały na dół, zostały wypiaskowane. Jest dużo rzeczy, że tak powiem, nowych. No, wszystkie sprężyny, łączniki, wahacze, gumy. Wszystkie wahacze, nie? Wszystko jest nowe po prostu. No. Tarcze, klocki. Właśnie, to jest to, nie? Te hamulce właśnie. Proszę, tu masz te blaszki, które zakupiłeś. Prowadzenia, które u Ciebie nie istniały. No, Czyli mówimy o jednej i drugiej, nie? ja to wszystko pokupowałem właśnie, ty poskładałeś to. Tak. Wygląda to ładnie, nie? No, wygląda ładnie. Super. No. Rurki hamulcowe nowe. Tu też, nie? O tym mówiłeś coś. Tak, To jest to to, wszystko- mówiłeś o tym, No, jak o to tych się nazywa. Pływające, tak. Tak. To, Sprężyny nowe z tyłu. ten most w miarę ogarnięty jest, czy nie wiem, jak No, go zaciągałeś? Nie leci z niego No jeszcze? nie leci no, na razie, wiesz, no, To jest właśnie fajnie, te Tak, kanały się udało zdobyć. To też prowadzenie, tak. na internecie taki jest takich kilku sprzedawców, którzy tam handlują takimi używanymi częściami, no i jak fuksem się trafiło, nie? Akurat te rynny, które... Bardzo ładnym stanie były, szukałem, żeśmy nie? po prostu tylko dowili, wypiaskowali, pomolowali proszkowo. Więc przewody hamulcowe nowe. No i super, no właśnie. W Przewody końcu giętkie. będzie hamował ten samochód. Znaczy różnica jazdy na pewno jest mega wielka, nie? Gdy odbierałeś auto od blacharki, no ono tak trochę się prowadziło tętniło swoim życiem na drodze, nie? Tak, Co- trochę tam... Co nie zmienia, nie będziemy głośno mówić przy żonie, że trzeba pomyśleć o przednich zawieszeniu. Nie. Nawet ale przy mnie to- nie mów. Ale to będziemy rozmawiać w późniejszych etapach, bo Niemieckie banki zacierają nas. jak już powiedziało się A i B, to trzeba powiedzieć C, więc także no... Znaczy nie, najważniejsze bezpieczeństwo i standard jazdy na pewno się poprawi po wymianie no praktycznie no tutaj modernizacji tego zawieszenia, bo tu jest większość części jest nowych, większość części jest odrestaurowanych. No i Wiadomo, technologiczne rzeczy, czyli wężyki, giętkie, takie rzeczy, wszystko jest nowe. Sprężyny z tyłu są nowe z tego względu, że jedna była pęknięta. Co jeszcze? No łożyska w kołach, no tu się trochę nazbierało, więc
Te rureczki właśnie też tutaj jest. No, rurki to jest, uginać rurki to jest, tu możesz sobie zobaczyć. To jest ta paliwowa, nie? Ta grubsza. Paliwowe są 3. Jedna, druga, trzecia. Masz... To są Aha, bo jest zasilanie, odpowietrzenie. Prowód i odpowietrzenie, nie? Właśnie. Tak. To są hamulcowe, więc także no tutaj... Ja wiem. Aha, wymieniłem Ci jeszcze motylki w osłonie, bo ona raz wchodziła, raz nie, więc powiedziałem nie, tak nie może być. Które motylki gdzieś tu... Dołożyliśmy nowe Te. motylki w ten Aha. fartuch. To żeśmy też porobili, Czegoś. bo to jest tak. Nie pokazujemy na kamerze obtarcia. Przyznamy się. Nie ma obtarcia. Przyznamy się, nie ma obtarcia. Nie. Więc także no. No co, no moja wina, no. No tak, no więc. Także no. Możemy jeszcze pokazać część starych, że tak powiem. Wystarczy, części, tak, które, zobaczymy jeszcze które- wszystko, co wymienione było, nie? Co jeszcze? Rzucaj to wszystko. Przy okazji zdobyliśmy oryginalne 2 nowe gumy pod maskę, pod lampy, nad lampy. Bo tu jak każdy dobrze wie, że te uszka tutaj pękają, one Od są starości. tak w starości, kruszeją, z tym nic nie idzie zrobić. No chyba, że ktoś sobie to przyklei na jakiś klej, no ale nie polecam. Tak. Helikopter linek ręcznego wymieniony, bo ten był w opłakanym stanie ze względu na to, że tu się już zerwał gwint, nie szło tych linek naciągnąć. Co jeszcze? O, tak wyglądały listwy prowadzące przewody u Patryka. No. No to już no, nie było nic z tym. No, Tak. Po prostu już swoje lata świetlności miało za. No to są jeszcze łączniki. No, to jest wszystko. No. Proszę, To robi- jeszcze wymieniliśmy, to są oczywiście, widzisz o co chodzi. Twój jeden był pęknięty, a drugi był napęknięty na pół. Jak wsadziliśmy nożyk, to się rozsypał drugi. Więc masz założone, bo to są zamienniki, to nie są oryginały. To on słabiej pewnie też dawał ciśnienie słabo, nie? Pewnie tak, no masz założone 2 nowe, oryginalne, używane, ale oryginalne. No, tu masz te tuleje. No. To już było, już tak powiem, w opłakanym z wszystkim stanie. Nie? Więc na pamiątkę możesz, podaruję Ci ten kartonik. Aha, i teraz tak. Nowe naciągacze daliśmy te, które kupiłeś, No. bo po proszku już nie było czasu, że tak powiem, no to by trzeba teraz rozrobić i, że tak powiem, rozruszać to w fest. Zostawię Ci to na zapasie. Będziesz miał. Ale tamte One są wypiaskowane, polone proszkowo, sprawne, tamte też są dobre, więc także 2 sztuki zaczniemy. Wszystkie blaszki, dźwigienki, właśnie. mocowania, wszystkie są pozakładane nowe, bo to jest po prostu no, powycierane już. Zawsze i się tak to takie coś wygląda, przydaje, no. nie? No tak, no. Co jeszcze Ci mogę pokazać? Nic więcej Ci nie mogę pokazać, bo to jest wszystko, co... To był taki Zostało drobniejszy remont bardziej, nie? Bo w porównaniu do tamtego to chociaż No w dużo poró- nowych rzeczy się pokazało, nie? Tak, no inaczej, czasem warto wymienić jest coś na nowego niż odrestaurowywać. No wiadomo, że elementy zawieszenia trzeba wymienić na nowe, bo ciężko zregenerować. Te blachy były już nie do... wiadomo. No, blachy już były kiepskie. I dużo jest jeszcze takich tych nowych jest rzeczy, że można kupić, nie? Takich z blacharni właśnie, widzę do 124. Jest Kotwiczne, jeszcze tak, takie jest rzeczy, jeszcze tych tarcz, tego wszystkiego idzie zakupić, no. W dobrych pieniądzach jeszcze, to nie jest jakiś tam majątek. No powiedzmy, że tak, no nie do wszystkich już modeli idzie wszystko kupić, więc także no. No nic, no co? Kolejny etap skończony. Zaraz wsiadamy chyba w samochód i jedziemy w długą na wieś, nie? Testować. trzeba Tak, było. testować. Tak mówiłeś, nie? jestem 200 km Jestem spokojnie. ciekaw Twojej opinii po remoncie zawieszenia. Jeszcze przód jest, nie? Tak. Też wymaga roboty, więc... Ale o przodzie za chwilę podejdziemy do biura, porozmawiamy, parę kartek Ci przedstawię, więc będziesz wiedział, co tak naprawdę należy zrobić. No cóż. Dzięki za dobrą robotę i widzimy się następnym razem. Cześć. Na razie. Oto bonus dla tych, którzy wytrzymali do tego momentu. Tutaj jest 2-litrówka. I na życzenie mojego taty, który jest właścicielem tego samochodu, będę robił druciarstwo.
Jak to tata powiedział, bo ja mówiłem, że przecież jeździć z rdzą 124 to nie wstyd, bo wiadomo jaka jest rzeczywistość, ale on mówi, jak to mówi, ale ptaki wylatują na kopnisz. Także robię coś ciekawego. Tara! Kilka chwil później, proszę. Ptaki już nie wylatują. No właśnie. Taki mały bonus. Idę opitolić resztę dziur. Pozwolę sobie ująć przed. A teraz efekt po. Przynajmniej woda nie leci. Tutaj jeszcze spróbujemy powalczyć z tym zderzakiem. No bo co szkodzi, jak już go nie ma. Tara! No jest czat. Tutaj zrobiliśmy małą naprawę. Teraz wam pokażę gdzie jeszcze. Tutaj. I tu.